Dziś zanurzam się w temat, który z wiekiem staje się chyba coraz ważniejszy dla każdego. Jak utrzymać mózg w szczytowej formie? Przeanalizujemy kilka fascynujących materiałów, które podchodzą do tego problemu z trzech różnych stron. Zaczniemy od czegoś, co może zrewolucjonować myślenie o profilaktyce. Przyjrzeć się, jak powszechnie dostępna szczepionka chroniąca przed wirusem ospy może drastycznie zmniejszać ryzyko demencji. Potem sprawdzimy, co codzienna suplementacja, np. multivitaminami albo kreatyną, może zrobić dla naszej pamięci i funkcji poznawczych. A wyniki są naprawdę ciekawe. A na koniec zejdę na poziom niemal fundamentalny. Omówię przełomowe badania, które sugerują, że u podstaw choroby Alzheimera może leżeć niedobór jednego naturalnie występującego w mózgu pierwiastka. Jakiego? Litu. Tego samego litu, który kojarzymy z leczeniem psychiatrycznym, ale tutaj w zupełnie innym kontekście. To kompletnie zmienia perspektywę na wczesne etapy choroby. Zacznijmy od tego, co wydaje się mieć największy potencjalny wpływ na zdrowie publiczne. Szczepionka przeciw półpascowi. Źródło, które analizuje, praca zespołu pod kierownictwem Scherera, stawia tezę, że zaszczepienie się jest powiązane z radykalnie niższym ryzykiem demencji. To brzmi, szczerze mówiąc, prawie zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, więc od razu pojawia się pytanie o jakość dowodów. Rzeczywiście, takie twierdzenie wymaga bardzo, ale to bardzo mocnych danych i siła tego badania leży właśnie w jego skali i metodologii. To jest analiza retrospektywna, ale oparta na danych z dwóch ogromnych i, co kluczowe, całkowicie niezależnych od siebie populacji pacjentów. Pierwsza to dane z Veterans Health Administration, czyli amerykańskich weteranów. Przeanalizowano historie medyczne ponad 136 tysięcy osób po 65 roku życia. To ogromna grupa, ze średnim czasem obserwacji wynoszącym prawie 8 lat. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że weterani to dość specyficzna populacja, często z unikalnymi obciążeniami zdrowotnymi, więc niekoniecznie reprezentatywna dla wszystkich. Naturalnie pojawia się więc pytanie, czy ten efekt ochronny utrzymałby się w ogólnej populacji. I tu pojawia się drugi zestaw danych – IBM Market Scan. To są dane od ponad 170 tysięcy osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a więc zupełnie inny profil pacjenta. Fakt, że w obu tych tak różnych grupach weteranów i osób z ogólnej populacji z prywatnymi polisami uzyskano spójne wyniki, nadaje temu odkryciu ogromną wagę. To faktycznie wzmacnia wiarygodność obserwacji. Przejdźmy więc do liczb, bo to one zazwyczaj mówią najwięcej. Jak zmierzono redukcję ryzyka? Użyto wskaźnika statystycznego zwanego współczynnikiem ryzyka, po angielsku hazard ratio. W skrócie, jeśli wynosi on 1, ryzyko w obu grupach jest takie samo, w zaszczepionej i niezaszczepionej. Jeżeli jest poniżej 1, to znaczy, że ryzyko jest mniejsze u zaszczepionych. W grupie weteranów osoby zaszczepione miały ten współczynnik na poziomie 0,69. Można powiedzieć, że zaszczepieni mieli tylko 69% tych złych szans na rozwinięcie demencji, które mieli niezaszczepieni, czyli ich ryzyko było niższe o 31%. W drugiej, ogólnej grupie z Market Scan wynik był nawet odrobinę lepszy. Współczynnik ryzyka wyniósł 0,65, co przekłada się na około 35% niższe ryzyko. Te liczby robią ogromne wrażenie, ale od razu zapala się lampka z pytaniem, czy badacze wzięli pod uwagę, że ludzie, którzy decydują się na szczepienia profilaktyczne, mogą ogólnie bardziej dbać o zdrowie? To klasyczny problem, znany jako healthy user bias. Tacy pacjenci częściej chodzą do lekarza, lepiej się odżywiają, ogólnie mają zdrowsze nawyki. Jak badacze sobie z tym poradzili? To absolutnie kluczowa kwestia i podejście było bardzo poważne. Zastosowano zaawansowane modele statystyczne, w których uwzględniono całą masę dodatkowych czynników: wiek, płeć, rasę, choroby współistniejące takie jak cukrzyca czy choroby serca, a nawet częstotliwość korzystania z opieki medycznej. I nawet po wyczyszczeniu danych z wpływu tych wszystkich zmiennych, związek między szczepionką a niższym ryzykiem demencji pozostał silny i statystycznie istotny. Jak to wygląda w twardych liczbach, jeśli chodzi o faktyczną liczbę zdiagnozowanych przypadków? W grupie weteranów, gdzie obserwacja była najdłuższa, demencja rozwinęła się u 11% osób zaszczepionych i aż u 18% niezaszczepionych. To jest ogromna przepaść. W grupie Market Scan liczby bezwzględne były mniejsze, bo i okres obserwacji był krótszy, ale proporcja została zachowana. Około 1,4% u zaszczepionych w porównaniu do 2,0% u niezaszczepionych. To wszystko prowadzi do fundamentalnego pytania. Dlaczego? Jaki jest mechanizm, przez który szczepionka przeciwko wirusowi wywołującemu tak powszechnie znaną chorobę miałaby chronić mózg? Tu jest najciekawiej. Samo badanie jako obserwacyjne nie daje ostatecznej odpowiedzi na pytanie dlaczego, ale pokazuje niezwykle silną korelację i pozwala wysnuć bardzo prawdopodobną hipotezę.
Półpasiec jest wywoływany przez reaktywację wirusa ospy wietrznej i półpaśca, varicella zoster, tego samego wirusa, który odpowiada za ospę wietrzną w dzieciństwie. Ten wirus po przechorowaniu ospy nie znika z organizmu. Pozostaje w utajeniu w naszych komórkach nerwowych na całe życie. Niesamowite, że nosimy w sobie takiego uśpionego agenta przez dziesiątki lat i pomyśleć, że jego przebudzenie może mieć związek z czymś tak poważnym jak demencja. Reaktywacja wirusa i rozwój półpaśca to nie jest tylko bolesna wysypka. To potężny cios dla organizmu, który wywołuje gwałtowny i, co ważne, uogólniony stan zapalny. A ponieważ wirus rezyduje w tkance nerwowej, ten stan zapalny bardzo często obejmuje również centralny układ nerwowy, czyli mózg. A mamy coraz więcej dowodów, że przewlekłe stany zapalne, a w szczególności neurozapalenie, to jeden z głównych silników napędzających procesy neurodegeneracyjne, w tym te prowadzące do demencji. Szczepionka, wzmacniając naszą odporność i nie dopuszczając do reaktywacji tego uśpionego agenta, po prostu chroni mózg przed kolejnym epizodem szkodliwego stanu zapalnego. Zapobiega iskrze, która mogłaby podpalić większy pożar. To jest obecnie wiodąca i najbardziej logiczna hipoteza. Szczepionka działa jak tarcza, która nie tylko chroni przed chorobą skóry, ale potencjalnie osłania też mózg przed prozapalnym stresem. Jeśli dalsze badania to potwierdzą, może się okazać, że mamy w ręku proste, bezpieczne i szeroko dostępne narzędzie, które może odegrać znaczącą rolę w prewencji demencji na skalę globalną. Szczepionka to więc potężna tarcza, ale celuje w jednego konkretnego wroga. Co z ogólną odpornością i takim paliwem dla mózgu, które możemy mu dostarczać na co dzień? To prowadzi prosto do tematu suplementów, który również pojawia się w analizowanych materiałach. Zacznijmy od multivitamin. Tutaj mamy do czynienia z metaanalizą 3 dużych badań, znanych pod wspólną nazwą Kosmos, obejmującą łącznie ponad 5000 uczestników. Wniosek jest dość klarowny. Codzienna suplementacja standardowym preparatem multivitaminowo-mineralnym przynosi statystycznie istotne korzyści dla globalnych funkcji poznawczych, a zwłaszcza dla pamięci epizodycznej. W materiałach pojawia się zdanie, które naprawdę przykuwa uwagę. Badacze oszacowali, że zaobserwowany u suplementujących efekt był równoważny z spowolnieniem starzenia się poznawczego o około 2 lata. 2 lata. To brzmi niewiarygodnie i jest ogromną różnicą, jeśli chodzi o starzenie się mózgu. Szczególnie, że największe korzyści odnotowano właśnie w pamięci epizodycznej, czyli tej odpowiedzialnej za przypominanie sobie konkretnych wydarzeń. Co robiliśmy w zeszły weekend, o czym była rozmowa telefoniczna sprzed godziny. To jest dokładnie ten rodzaj pamięci, który jako pierwszy zaczyna szwankować w wczesnej fazie choroby Alzheimera. Oczywiście, jak zawsze, trzeba wspomnieć o ograniczeniach. Autorzy sami przyznają, że badana populacja nie była zbyt zróżnicowana etnicznie, a badanie nie jest w stanie wskazać, który konkretny składnik jest za ten efekt odpowiedzialny. Czy to witamina D, B12, cynk, czy może jeszcze coś innego. Nie wiemy, czy to efekt synergii wszystkich składników, czy może kluczową rolę odgrywa uzupełnienie niedoborów kilku konkretnych mikroelementów, które są dość powszechne w starszej populacji. Niemniej ogólny wniosek pozostaje. Dbanie o takie podstawowe odżywienie mózgu na poziomie komórkowym ma realne, mierzalne znaczenie. Multivitaminy to taki pakiet ogólny, ale w materiałach jest też mowa o czymś, co większość z nas kojarzy z siłownią, a nie z biblioteką. Kreatyna. To świetny przykład tego, jak substancja znana z jednego kontekstu znajduje zupełnie nowe zastosowanie. Metaanaliza, którą omawiam, wykazała, że suplementacja kreatyną faktycznie poprawia wydajność pamięci, ale jest tu bardzo ciekawy niuans. Efekt jest wyraźny i statystycznie istotny, głównie u osób starszych, w przedziale wiekowym około 66–76 lat. U młodszych uczestników znaczącej poprawy nie zaobserwowano. To od razu rodzi pytanie o mechanizm. Dlaczego kreatyna miałaby działać lepiej u seniorów? Wyjaśnienie jest bardzo logiczne i wiąże się z bioenergetyką. Mózg, mimo że stanowi tylko jakieś 2% masy ciała, zużywa aż około 20% całej naszej energii. To niezwykle energochłonny organ. Kreatyna odgrywa fundamentalną rolę w systemie szybkiego odtwarzania podstawowej cząsteczki energetycznej komórki, czyli ATP. Z wiekiem naturalny poziom kreatyny w mózgu może spadać. To trochę jak dolewanie wysokooktanowego paliwa do silnika, któremu z wiekiem zaczyna go brakować. Uzupełniamy niedobór i pozwalamy mózgowi pracować na wyższych obrotach. Młodsze osoby, które mają naturalnie wysoki poziom kreatyny, nie odnoszą już tak dużej korzyści z dodatkowej suplementacji. Ich bak jest już pełny. U osób starszych uzupełnienie tego niedoboru może realnie poprawić wydajność energetyczną neuronów, a to bezpośrednio przekłada się na lepsze funkcjonowanie procesów pamięciowych.
Autorzy metaanalizy zaznaczają, że jakość włączonych do niej badań była zaledwie umiarkowana, więc potrzebne są dalsze, lepiej kontrolowane testy, zanim będzie można formułować bardzo kategoryczne wnioski. Mówiliśmy o tym, co może wzmocnić nasz mózg, ale ostatnie ze źródeł sugeruje, że kluczowy problem może leżeć w tym, czego w mózgu ubywa. I tu wraca pierwiastek, który bardziej niż z profilaktyką demencji kojarzy się z psychiatrią – LIT. To badanie jest absolutnie fascynujące, bo dotyka czegoś fundamentalnego. Większość z nas kojarzy LIT z leczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej, gdzie stosuje się go w wysokich farmakologicznych dawkach. Tymczasem tu skupiono się na śladowych, naturalnie występujących w naszym organizmie i mózgu ilościach litu. Główne odkrycie jest wręcz szokujące. Badacze stwierdzili, że w mózgach osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, czyli stanem często poprzedzającym Alzheimera, oraz u pacjentów z rozwiniętą chorobą, poziom litu jest drastycznie niższy niż u osób zdrowych. I co najważniejsze, spośród 27 różnych pierwiastków, które zbadano, tylko lit wykazywał tak wyraźny spadek na tak wczesnym etapie choroby. To doprowadziło autorów do sformułowania hipotezy o pewnego rodzaju patologicznym błędnym kole. Po pierwsze, okazało się, że blaszki amyloidowe, te toksyczne złogi białka, znak rozpoznawczy Alzheimera, działają jak gąbka na lit. Wyłapują go i wiążą, sprawiając, że staje się on niedostępny dla komórek nerwowych. Niewiarygodne. Główny winowajca choroby sam tworzy warunki, żeby zaszkodzić jeszcze bardziej, bo kradnie mózgowi ten potencjalnie ochronny pierwiastek. Drugi element błędnego koła polega na tym, że powstały niedobór litu z kolei sam w sobie napędza dalszy rozwój choroby. Przyspiesza odkładanie się zarówno amyloidu, jak i tego drugiego patologicznego białka, białka tau. Co więcej, nasila stany zapalne i prowadzi do utraty połączeń między neuronami. Dzieje się to częściowo poprzez aktywację enzymu o nazwie GSK3-beta, którego nadaktywność jest od dawna związana z patologią Alzheimera. To rzeczywiście brzmi jak samonapędzająca się katastrofa biochemiczna. Czy jest z tego jakieś wyjście? Badacze poszli o krok dalej i przetestowali pewne rozwiązanie na modelach mysich. Zastosowali bardzo sprytne podejście. Zamiast standardowego litu użyli jego specyficznej soli, orotanu litu. Okazało się, że ta forma znacznie słabiej wiąże się z blaszkami amyloidowymi. Dzięki temu mogła ominąć tę gąbkę i dotrzeć tam, gdzie była potrzebna, do wnętrza komórek. Jakie były efekty? Spektakularne. Podawanie myszom z modelem choroby Alzheimera bardzo niskich, nietoksycznych dawek orotanu litu, dawek, które nie mają charakteru klasycznego leku, tylko jedynie utrzymują poziom pierwiastka w normie fizjologicznej, nie tylko zapobiegało rozwojowi patologii i utracie pamięci, ale w niektórych przypadkach potrafiło nawet odwrócić już istniejące zmiany. To całkowicie zmienia postrzeganie roli litu. Nie chodzi o jego farmakologiczne wysokie dawki, ale o utrzymanie naturalnej fizjologicznej równowagi w mózgu, a jej zachwianie może być jednym z najwcześniejszych zapalników całej kaskady zdarzeń prowadzącej do choroby. To badanie sugeruje, że lit może odgrywać fundamentalną fizjologiczną rolę w ochronie naszych neuronów, a jego niedobór, wywołany np. przez formujące się blaszki amyloidowe, może być jednym z pierwszych kroków na drodze do neurodegeneracji. Dobrze, to teraz zbierzemy to wszystko do kupy. Po przeanalizowaniu tych materiałów wyłania się obraz zdrowia mózgu jako niezwykle złożonego systemu. Z jednej strony mamy bardzo mocne dowody z dwóch ogromnych, niezależnych badań, które pokazują, że prosta interwencja immunologiczna, czyli szczepienie przeciwko półpaścowi, wiąże się z ponad 30% redukcją ryzyka demencji, prawdopodobnie przez ograniczenie neurozapalenia. Z drugiej strony okazuje się, że codzienne, proste wybory, jak suplementacja multivitaminami czy w przypadku osób starszych kreatyną, mają realny i mierzalny potencjał we wspieraniu funkcji poznawczych. Porównanie efektu multivitamin do cofnięcia zegara biologicznego mózgu o 2 lata jest tu niezwykle sugestywne. I wreszcie mamy do czynienia z potencjalnie przełomową koncepcją, że u samych podstaw choroby Alzheimera może leżeć zaburzenie równowagi biochemicznej jednego pierwiastka – litu, a jego kradzież przez blaszki amyloidowe może uruchamiać całą kaskadę patologicznych zdarzeń. Wszystko to razem, wirus, odżywianie, naturalny pierwiastek, pokazuje, jak wiele pozornie niepowiązanych czynników wpływa na nasz mózg. I to prowadzi do ostatniej myśli. Skoro te 3 czynniki mogą mieć tak ogromny wpływ, to jakie inne codzienne ekspozycje, niedobory lub interwencje mogą po cichu przez lata kształtować naszą poznawczą przyszłość? Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia.